Cześć. W poprzednim odcinku wykopałem ziemniaki. To dzisiaj trzeba to pole nawieść przed zasianiem, więc podpinam widły, rozrzutnik i jadę po obornik. Plan na dzisiaj jest taki, że jak już rozwiozę obornik, to na razie nie będę orał tego pola, tylko tak zostawię, niech leży ten obornik. Muszę już dzisiaj pojechać do Szpakowa, bo właściciel tartaku się niecierpliwi, ale jak tam dzisiaj wpadnę, to chyba wytnę wszystkie drzewa, jakie tam mam. A no i muszę pamiętać, żeby powiedzieć właścicielowi tartaku, żeby przywiózł mi z 2 ciężarówki drewna. Jedna pewnie cała pójdzie Dela Tomka, a druga Dela jakichś klientów, którzy się obudzą jak spadnie śnieg, że trzeba opał kupić. Ale teraz i tak ich coraz mniej jest, jak ktoś pali w piecu drewnem. To prędzej pójdzie sam sobie je zrobi niż kupi. Wszyscy teraz sobie montują pompy ciepła albo piece na pelet. Dobrze, że zrezygnowałem z dostarczania klientom drewna, bo dzisiaj mógłbym się obudzić z ręką w nocniku. I podobnie trzeba będzie zrobić z wycinką w lesie i współpracą z tartakiem. Mam jakieś dziwne przeczucie, że to za dobrze idzie i w końcu coś musi się zepsuć. Jak nakupię pól, to powoli zacznę się odcinać od tartaku. Oczywiście od razu nie zrezygnuję w całości ze współpracy z tartakiem, ale muszę się bardziej skupić na rozwijaniu gospodarstwa i być niezależnym niż wycinać drzewa i w końcu może się okazać, że drewno będzie leżało gotowe do zabrania, ale nikt po nie nie przyjedzie. W sumie ciekawe, czy ten mój tartak serio daje najlepsze ceny, jak będę w Szpakowie i nie zapomnę. To pojadę do pobliskiego tartaku i się zapytam, ile oni płacą. Bo może się okazać, że tam w Szpakowie mają lepsze ceny, a ja robię za bezcen. Dobra, rozrzutnik załadowany, można jechać rozrzucać. Chyba pod każdym filmem zadajecie mi pytanie, kiedy kupię jakiś traktor albo kiedy kupię coś innego. I chciałbym wam ostatecznie odpowiedzieć, że na razie nie kupuję żadnego ciągnika, bo mam ich wystarczająco. A co do maszyn, to nie wiem. Teraz rozglądam się za siewnikiem, bo fajnie by było już 14 siać z jakimś konkretnym sprzętem, a nie 60 z poznaniakiem. No i podsumowując, na razie żądnego ciągnika ani innego sprzętu nie kupuję, więc jak możecie, to nie proponujcie. Jak będę potrzebował, to się was zapytam o radę. Jeśli chcecie, to możecie zaproponować jakiś biznes. Jak macie jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam wasze pomysły i w następnym odcinku odpowiem na plusy i minusy tego biznesu. Czy będę robił napęd w 60? Nie wiem, może kiedyś zrobię. Ogólnie jak już będę miał lepsze traktory i 60 będzie bardzo rzadko używana, to zrobię w niej wszystko, co się będzie tylko dało, czyli całkowicie bym ją odmalował, wymienił jakieś zużyte części i tak dalej. Ale na razie nic nie planuję. Zobaczymy bliżej zimy. Czy według Ciebie sianie na wszystkich polach tego samego gatunku zbóż jest opłacalne, czy nie? Nie rozumiem tego pytania, bo co ma jeden gatunek zboża zasiany na wszystkich polach do opłacalności? Jak możesz to doprecyzuj, o co Ci chodzi, to w następnym filmie Ci odpowiem. Czy na tegoroczne siewy masz w planach wymianę siewnika na nowszy, lepszy i bardziej pojemniejszy? Na temat siewnika wypowiadałem się wcześniej. Czy dalej będziesz sprzedawał belki? Pozdrawiam! Jeśli będę siał pszenicę i nie będę miał zwierząt, które potrzebują słomy, to tak dalej będę sprzedawał. Kupisz kosiarkę samojezdną, taką małą na podwórko? Nie wiem, czy taka kosiarka poradziłaby sobie z tym buszem, co rośnie na moim podwórku, ale chyba takie gadżety będą fajne, jak będę miał ładnie zrobione podwórko. Został mi już kawałek do rozrzucenia, kończę to. Wracam do domu i jadę do Szpakowa. Witam w Szpakowie. Niestety się rozpadało, ale nie ma co, trzeba wsiadać w harwester i jechać wycinać drzewa. Dzisiaj planuję zrobić oporową wycinkę. Będę robił ile tylko dam rady, a jak mi się nie uda dzisiaj wszystkiego wyciąć, to przyjadę jutro i dokończę. Chcę się pozbyć wszystkich drzew, żeby tartak miał co robić przez kilka dni. A jak już uprzątną tą działkę, to ja się wezmę i przyjadę tutaj z 60 i pozbędę się kart i trawy. Chcę przygotować działkę pod sprzedaż. Chyba wszystko działa, można jechać. No jak zmulczeruję tą działkę i ją sprzedam, to ktoś będzie miał fajne pole, a ja będę miał dużo pieniędzy. Muszę się rozejrzeć, ile w okolicy kosztują pola i wystawić po okazyjnej cenie, żeby się szybko sprzedało. W tym harwesterze jest cicho. To postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a jak nie na wszystkie, to na większość, bo naprawdę jest ich masa. I ten film musiałby trwać z godzinę. A może zasiej trawę na tym małym poletku obok uli? Będzie to ładniej wyglądać. W sumie mogę zasiać. Nie będzie takiego brzydkiego, pustego placka. Czy zamontujesz LEDy do traktorów? Nie zamontuję.
Czy będziesz kupował jakieś działki z różnymi budynkami? Pozdrawiam. Jedyną działką, którą teraz chciałbym kupić i która ma budynki, to ta obok działki, na której jest stodoła. Tam są 2 stare domy i nowa murowana stodoły i jakiś stary garaż. Ale mi najbardziej zależy na tej murowanej stodole. Tylko jak ja chciałem ją kupić, to były jakieś problemy z tą działką i tak o niej zapomniałem. Ale postaram się coś podziałać w tym temacie. Czy twój sąsiad i pan Janusz mają te same stodoły? Bardzo możliwe. Czy planujesz jakiś specjalny odcinek z okazji 100. odcinka? Tak, sprzedam całe gospodarstwo i wyjadę na wczasy. A tak serio to nic nie planuję. Jakie jest twój wymarzony sprzęt rolniczy i samochód i do jakiego stopnia chcesz rozwijać gospodarstwo? Czy kiedyś u ciebie będzie można ujrzeć John Dree z salonu? Nie mam wymarzonego sprzętu. Fajnie by było mieć coś, co ma jakieś komputery i inne kpsy, ale nie mam wymarzonej maszyny. A samochód to chciałbym mieć Lamborghini Aventador. A gospodarstwo będę rozwijał, dopóki będę żył. Chyba nie ma ludzi takich, co kupują sobie jakiś ciągnik i mówią stop. Raczej każdy, nawet jak ma już ten upragniony traktor czy samochód, i tak zaraz będzie chciał coś lepszego, albo po prostu innego. Czy kiedyś zobaczymy u mnie John Deere'a z salonu? Nie wiem, ale używanego chciałbym kupić, bo akurat tą markę lubię. Myślałeś nad zostaniem sołtysem? Pozdrawiam. Bycie sołtysem wiąże się z jakimiś obowiązkami, a ja mam co robić w życiu i nie chciałoby mi się w takie rzeczy bawić. Ja wolę robić swoje i zarabiać pieniądze, a takie bycie sołtysem mi nic nie daje, a fajnych pieniędzy też z tego nie ma. Myślałeś nad zwiększeniem dawki paliwa w 14? Byłaby silniejsza. Nie myślałem. Ziemniaki są nieopłacalne, patrząc czasowo w tym czasie pół lasu byś wykarczował i zarobił więcej niż na tych ziemniakach. Pole, na którym teraz masz ziemniaki, zasadź więcej zboża DLA kur. Patrząc w ten sposób, to nie powinienem robić nic oprócz wycinki, ale tak nie można patrzeć. Tartak dzisiaj płaci, a jutro nie. Dlatego ja wolę robić wszystkiego po trochu, żeby na końcu nie mieć problemu, jak coś mi upadnie. Powiedzmy, dzisiaj kończy się współpraca z Tartakiem i żaden inny nie chce ze mną współpracować. To idę orać i siać pole i mam pieniądze ze zboża. A gdyby mi zboże nie urosło, albo nie wiem, jakiś grad spadł i wszystko wytłukł, to mam tunele albo kury. I na sam koniec, jak wszystko upada, to zostają mi ule i sad. Wiedz, jestem zabezpieczony na wszystkie możliwe scenariusze. Masz zamiar rozwijać gospodarkę do takiego stopnia, że będziesz tylko doglądał, a będą ludzie robić u ciebie. Według mnie to jest trochę nierealne, no chyba że będę miał kilka biznesów i nie będę miał czasu na gospodarkę, ale będzie rozwinięta do takiego stopnia, że szkoda będzie sprzedać, to wtedy taka opcja wchodzi w grę. Ale to są bardzo odległe i trochę nierealne plany na dzień dzisiejszy. Jeśli ta przyczepka stoi w garażu od auta, to weź się sprzedaj, bo niedługo nie będziesz miał miejsca. Spokojnie miejsce mam i nie opłaca mi się jej sprzedawać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać. Co będziesz siał po skończeniu zbierania ziemniaków? Zasieję pszenicę i jeśli dużo zarobię za ziemniaki, to jedno pole ziemniaków. Czy chcesz zrobić skup czegoś, na przykład warzyw? Mam za mało miejsca na jakikolwiek skup. Pamiętam, jak kilka odcinków temu dałem propozycję, abyś zainteresował się dzierżawą wyciętych działek w Szpakowie pod elektrownię fotowoltaiczną. Interesowałeś może tym tematem? Jeśli nie, to czy masz jakiś pomysł, co zrobisz z tymi działkami? Pozdrawiam. No to na to pytanie już wcześniej odpowiedziałem, że planuję te działki sprzedać jako jedno pole. A jak się nie uda, to wtedy będę myślał. A jakiś ciągnik Lambo lub Deutsch by się pojawił u ciebie na gospo. W poprzednim odcinku opowiadałem, że mi się podobają John Deere i Klasy. I prawdopodobnie w te 2 marki będę szedł. Zrobisz akcję kukurydza u sąsiada? Pozdro! Nie zrobię, bo żaden mój sąsiad nie uprawia kukurydzy. Czy kupisz kiedyś Neptun? Jeśli dalej będę sadził ziemniaki, to kupię. Kiedy budowa obory? Obory na razie nie planuję budować. Te byki, które chcę trzymać, będę je miał w tym garażu, co leża teraz ziemniaki. I najprawdopodobniej byki będą w następnym sezonie po żniwach. Chyba że szybciej sprzedam ziemniaki i po prostu kupię kilka belek słomy, to będą szybciej. I tu jest pytanie do was, widzowie, bo jeden widz zapytał, czy będę robił kiszonkę DLA byków, a drugi odpowiedział, że się nie opłaca i lepiej sianem, który według was ma rację. Czy będziesz coś wysypywać, na przykład żwir lub jakiś kamień tam przed tą stodołą, gdzie kombajn trzymasz? Pozdrawiam, nie zastanawiałem się nad tym. I teraz jak to tym myślę, to chyba nie, bo po co? Nie wiem, ile ten kombajn tam będzie stał. Może się okazać, że to jego ostatni sezon, a ta stodoła będzie rozebrana.
Może skoro nie bardzo wiadomo, kto chce sprzedać pole, to może jak już dostaniesz pieniądze za ziemniaki i drzewo, to zapytasz się w urzędzie w gminie o informacje dotyczące pól. Może ktoś z Twoich znajomych lub klientów ma w gminie jakiegoś znajomego urzędnika i będzie możliwość zapytania się o telefon do właścicieli pól, które chciałbyś kupić. Pozdrawiam. Z tego co mi wiadomo, to chyba nie ma takiej opcji i to przypadkiem nie podchodzi pod jakieś rozpowszechnianie danych osobowych? I taki urzędnik nie miałby potem przez to problemów? Coś mi się wydaje, że tak może być, ale nie mam pewności. Ja to muszę się odezwać do właściciela skupu. On to jest obcykany we wszystkim. Jutro do niego zadzwonię. Może on coś ma na sprzedaż. Kiedy kupisz jakieś większe maszyny do Ursusa, bo te co teraz masz to są dosyć małe. Ostatnio kupiłem pług, jeszcze tylko siewnik i kiedyś dokupię jakąś talerzówkę. Kiedy będziesz kupować jakieś krowy, bo wpasowałyby się w twoje gospodarstwo, a zresztą masz dużo pieniędzy. Krów nie będę miał, tylko byki. Kiedy budowa garaży i kiedy kupisz lawetę od mechanika, ostatnie, kiedy pokażesz, ile jest zboża w silosie, pozdrawiam. Pytanie o garaże jest chyba w każdym odcinku, to nie chce mi się już odpowiadać. Na dzień dzisiejszy lawety nie muszę kupować, bo wystarczy, że pojadę do mechanika i on mi ją pożycza. A zboże pokażę w następnym odcinku, jak nie zapomnę. Na małym polu przy stodole postaw oborę DLA 3 byków. Bez sensu stawiać oborę na 3 byki, jak już stawiać to na 30. Postaw garaż na 4 wjazdy, a obok złączoną z nim wiatę na 2 wjazdy. Okej. Czy będziesz rozwijać rolnictwo w Szpakowie? Nie, żeby rozwijać tam rolnictwo, to musiałbym tam zamieszkać i wybudować wszystko od nowa. Tutaj to jest moja rodzinna okolica. Mam tutaj już gospodarstwo i pola, więc nie zamierzam się przenosić. Spróbuj uprawiać kiszonkę. Masz kosiarkę, ogólnie masz sprzęt, a kiszonka jest bardziej opłacalna niż trawa. Można się na niej dorobić. I co z jabłoniami, które sądziłeś, jeżeli dobrze pamiętam, pozdro? Wydaje mi się, że na kiszonce się nie dorobię. I tak po pierwsze, żeby z trawy zrobić kiszonkę, muszę albo ją zbelować, albo dać do silosu pod folię. A to jest za dużo roboty. Nie mam ani owijarki, ani silosu. Więć to odpada. Wolę raz na jakiś czas w wolnej chwili skosić łąkę i sprzedać. A co z jabłoniami? No rosną. Miałem tam ostatnio pojechać, ale zapomniałem, jak będę siał, to tam zajadę. Czy masz zamiar powiększyć podwórko? Pozdrawiam. Na dzień dzisiejszy to nawet jakbym chciał powiększyć podwórko, to nie mam jak. Obok mieszka sąsiad rolnik i z drugiej strony też. Więc raczej żaden z nich swoich gospodarstw nie sprzeda. Chociaż jeden na działce obok mnie trzyma tylko sprzęt, a mieszka w innym miejscu, ale ja nawet o tym nie myślę. Na razie wystarczy mi to, co mam. Jak będzie mi brakowało miejsca, to wtedy będę się głowił. Kiedy akcja sianokosy? Pozdrawiam. Trawę koszę tylko w wolnej chwili, żeby sobie coś tam dorobić, a aktualnie mam tyle roboty, że nie wiem, gdzie łapy wsadzić. Ledwo skończyłem kopać ziemniaki, a już jestem w Szpakowie, więc o sianokosach nawet nie myślę. Czy planujesz kupić Deutz-Fahr DX 4.51 z turem? On mam OK. 90 koni do jazdy jest fajny, bo sam nim jeździłem. Nie planuję. Czy zamierzasz pokazać twarz? Proszę bardzo, masz moją twarz. Pozdrawiam. Ile ton ziemniaków posiadasz? Nie mam zielonego pojęcia. Z tonę może trochę więcej albo trochę mniej wchodzi na dwukołówkę, a transportów było 4 albo 5. To coś około 5 ton powinienem mieć. Czy kiedyś kupić większy agregat 10 metrów? Kiedyś jak będę miał większy traktor, to pewnie kupię. A teraz to 14 mogłaby sobie nie poradzić. A według was 14 da sobie radę z 10-metrowym agregatem? Czy kupisz Fenda z turem? Pozdrawiam. Nie kupię. Żebym mógł kupić każdy traktor, jaki proponujecie, to musiałbym być miliarderem. No i to było ostatnie pytanie, jakie zadaliście. Nareszcie udało mi się na wszystkie odpowiedzieć. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za każde zadane pytanie. Szkoda, że 90% pytań jest o to, czy kupię jakiś traktor, ale no nic. Jak coś, jeśli w następnym odcinku będę odpowiadał na pytania, to pytania o to, czy kupię jakiś traktor, będą pomijane. Dobra, wystarczy na dziś, to byle ostatnie drzewo, czas wracać do domu. Chłopaki z tartaku już będą mieli na 2 dni roboty, a ja odstawiam Harwester na podwórko i wracam do domu.